kurde, normalnymi rowerami to by tu nie ujechał. Nie ujechałby, W no. sensie, no normalnymi nie ma tyle siły, nie? No, ale opony by się zapadały, to ja tu ledwo daję radę na tych grubych. Powiem wam, że klimat jest nie z tej ziemi. Nigdy nie byłem do tej pory w takim miasteczku. Czuję się jak gdzieś w Ameryce Południowej, chociaż nigdy w Ameryce Południowej też nie byliśmy. Nie ujadę po tym piachu. Długo pani tu jest? Ile? Rysia, musimy spotkać Rysia. Zmarł 2 kwietnia w mojej urodziny. Nigdy ci nie wybaczę. Jazda samochodem. Kochamy ją od dziecka. A może coraz bardziej? Wiatr we włosach, muchy w zębach, ta niepowtarzalna wolność. Ale serio, ile można uciekać przed deszczem i gonić za słońcem? 14 dni w trasie, 0 odpoczynku. Każde miejsce zwiedzamy, odkrywamy, biegamy non-stop. Znacie to uczucie, kiedy po kilkuset kilometrach organizm mówi dość. My mamy już 3800 km za sobą i dalej napieramy. Wtedy Natalka, Spędźmy 3 dni na leżaku. Będziemy robić nic. dla niej błogosławieństwo, dla mnie katastrofa. Ale wiecie jak to jest, właśnie mijamy Sewillę. Serio, nie chcesz pozwiedzać? No szkoda by było minąć. I udało się. Tak wygląda kompromis w naszej wersji. Witajcie więc na kempingu Playa de Mazagon przy granicy z Portugalią. Przed nami leniwy weekend. To się kurwa chyba zdziwisz. Jest 18 kwietnia, jesteśmy w Huelvi. Huelva? Lwa. Lwa. Jesteśmy w Lwa. Jak się? Huelva. Huelva. No jeszcze raz. Jest 18 kwietnia, 24,5 stopnia na południu Hiszpanii, koło Huelwy, do której mamy 20 minut, bo jesteśmy na kempingu. Do Sewilli mamy godzinę 20, a do Portugalii są komary, cholera. 50 minut? Robimy rzecz przestępczą. Nie no, tu pełno komarów. Ja stąd zwiewam. Nienawidzę komarów. U nas w Fawarze nie ma komarów. Szybko jedziemy załatwić jakiś repelent na komarzyska. Para mosquitos? Sí. Cera, udon. Udon? Sí. Ojto. Okay. Per fuego? Come fuego? Para la parcela. Sì, sì, per la parcella. Ok, uno questo Po jednej takiej. e 2 questi. Dos. Dos, sì. ¿Qué color queréis? E con pomarańczowy. Y esto, ¿verdad? Sì, sì. Esto E también. questo. Ecco. Vale. Ok. Jest dzisiaj sobota, pogoda jest, wiecie, spodziewałbym się lepszej, jeśli chodzi o Hiszpanię. Gdzie my jedziemy, Zuzia?
El Roche to się nazywa? Chcecie zobaczyć? To jedziemy do El Roche. Tak naprawdę to się nazywa El Roche. Okej, ale zanim zwiedzać, to najpierw kawa w papierowym kubeczku, bo mój się gdzieś zagubił w ferworze walki. I jakieś porządne śniadanie, bo Natalka musi zawsze coś zjeść przed wyjściem, a ja dzisiaj... No słodko, nie patrz się tak. Jak nie wieje, to się pojawia mnóstwo komarów, dlatego trochę wiatru się przydaje. Sprawdźmy, jak daleko do tego El Roche. I dlaczego jedziemy do El Roche? Jedziemy do El Roche, bo ta wioska ma w sobie jedną bardzo charakterystyczną cechę. Generalnie najciekawszą cechą tego miasteczka jest to, że nazywa się miastem bez dróg. A jest to miasto bez dróg dlatego, że jest tam podobno mnóstwo koni. Myślę, że będzie bardzo ciekawe zobaczyć takie w sumie pustynne miasteczko. Z wojskiem. Jesteście z nami w El Rocío, bo tak się prawidłowo wymawia nazwę El Roche. Nazwa się wzięła od porannej rosy lub mgiełki, która się tu osadza o poranku, pewnie z tego pobliskiego jeziorka, ale nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, bo jesteśmy tu w południe i już jest gorąco. Zostawiamy naszego multivana i kawałek podjedziemy rowerami. To miasteczko to jedno z tych miejsc, gdzie jak wjeżdżasz, to od razu wiesz, że trafiłeś do innego świata. Zero asfaltu, ulice to piach, mało samochodów, mnóstwo koni i powozów. Na serio, czujesz się jak w jakimś westernie, tylko że to dalej Hiszpania. Przejedziemy koło tych sklepików, zobaczymy, czy mają coś do jedzenia. Natalka szuka churros z czekoladą, a później zobaczymy resztę miasta. I co, Michu? Tutaj nie ma churros, ale może w tej tawernie. Co znalazłaś? Churrerie. Gdzie? Będą churros z czekoladą. Let's go! Włączamy napęd, bo po tym piachu te rowery nawet na tych kołach strasznie ciężko jadą, ale z napędem się w ogóle nie czuję, że się jedzie po piachu. A to tutaj już? Dobra. Czekaj, jeszcze sprawdzę, czy są tu gdzieś indziej. Jeden zdechlak leży. Może tylko lody sprzedają. O 4, 5 po południu dopiero. Caminando me canta el sensontle, voy sanando un poco mi dolor. Se oscurece la sombra. Idę zobaczyć to sanktuarium w środku. Wiecie, że nie lubię chodzić do kościołów. Coś mi się takiego dziwnego w środku robi. Jakbyście to nazwali przed wejściem do kościoła, jak się w człowieku robi dziwnie. Nie wolno filmować. No to nie. Voy tranquilo con mi corazón. Legenda mówi, że pewien myśliwy znalazł figurkę Matki Boskiej schowaną w dziupli drzewa. Zabrał ją do wioski, ale figura w nocy wróciła na miejsce. Ludzie uznali, że to znak i postawili tu kaplicę. Teraz w jej miejscu stoi Santuario de Nuestra Señora El Rocio. Dziś, raz do roku, to miejsce zamienia się w scenę gigantycznej pielgrzymki, śpiewy, tańce i powozy i tłumy ludzi, którzy wierzą, że to miejsce jest święte i ma niezwykłą moc. Ale o tym może w jakimś innym odcinku. Kto pamięta? Zmarł 2 kwietnia w mojej urodziny. Nigdy ci nie wybaczę. Ja żartuję. Los amores, la música, el vino y las musas que pronto vendrán. Paso firme recorro en el filo de la vida entre el bien y entre el mal. Los caminos nos llevan distintos. Ja tu ledwo daję radę na tych grubych. Jadę na bok gdzieś. Powiem wam, że klimat jest nie z tej ziemi. Nigdy nie byłem do tej pory w takim miasteczku. Czuję się jak gdzieś w Ameryce Południowej, chociaż nigdy w Ameryce Południowej też nie byliśmy.
Nie ujadę po tym piachu. Kurde, ile razy ja bym się już wyłożył. Masakra. Gdzie jest ta churreria? Nie zjemy churros. Nie ma szans. Patrzcie na to. Pozamykane wszystko w 3 dupy. ¿Para qué caminar el camino? ¿Para qué la nostalgia en la flor? Obok głównego sanktuarium w El Rojillo jest miejsce, które łatwo przeoczyć. Małe oczernione drzwi, żadnych tłumów, wchodzisz i nagle zupełnie inny świat. Capilla votiva, cisza, setki płonących świec. Każda to historia kogoś, kto tu był, dziękując za zdrowie, dziękując za cud. Proste, surowe wnętrze, ale atmosfera gęsta od emocji. Przyszli tu chorzy, wyszli zdrowi. Może tak, a może to tylko symbol. A potem wychodzisz i znów El Rojillo. Słońce, kurz, stukot kopyt. Po piachu? Wędzarnia. To co, idziemy coś pić, jeść, czy ten? Bo ja tak szczerze mówiąc nie mam ochoty za dużo żreć. Tak, idziemy jakieś przekąski, ale tu wszystko jest po hiszpańsku, więc ja może zdjęciami bardziej. Jest taka knajpa tutaj i możemy im pokazać, że chcemy jamón queso albo flan de café. Wszędzie jest pełno. Musimy czekać na stolik godzinę. Zobaczymy, czy tu przy naszym aucie jest jakaś knajpka i czy ona będzie miała coś do zaoferowania. Żeby to nie było znowu jakieś straszne duże ilości żarcia, bo ja nie mogę tyle jeść. Stolików też nie było. Kurde, wszystko naprawdę napchane. Jedziemy teraz na nasz kemping i tam jest stacja benzynowa po drodze, przynajmniej się coś napijemy, a może u nas w miasteczku byśmy coś zjedli. To mamy pełno zakupów kupionych na stacji i nie będziemy się żadnej knajpy prosić o łachę. To lepsze. Tak. Jaki znak. Rysia, musimy spotkać Rysia. Proszę. Ryszard Ochucki, proszę. Jeśli pan. No. Jestem ja. No. No, ma bank. Ja myślałam, że się coś wyłoni za tych drzew, a się wyłonił koniec pałacu. Niepotrzebnie szliśmy, tyle wszystko było widać od początku. Świetny, naprawdę świetny. Ale szczerze mówiąc, pod Wrocławiem to w co drugiej wiosce są takie. No bardzo ładny. Powiem wam tylko tak, ortografię to mogą zacząć już studiować. Przecież to się tak nie pisze. Lew się pisze przez W. Dobra, zobaczamy staw i idziemy. No i Odra. Ślicznie, misio? Ej, jedźmy do domu. Nie, no musimy chyba jednak bardziej się zachwycać oceanem, bo takie zamko-rezerwaty to my mamy. Nie, wszystko jest naprawdę fajne. Wiecie, że to żarty, nie? Tak. Vlog wyszedł jak zawsze. Oprócz wielu porażek, jak zwykle, czyli nie zjedliśmy churros, nie zjedliśmy obiadu, bo restauracje były zapchane. To w sumie było zwycięstwo w postaci tej południowoamerykańskiej wioski. Ten vlog miał już się skończyć, ale kończymy go dopiero teraz. Chyba że jeszcze churros przed nami. Jezu, jakie ładne. A my tylko jedną. Nie. Pani Iwona, daj truskawki. Długo pani pije? Ile? O Jezu. Pani Iwona dała nam truskawki. Bardzo dziękujemy. Jezu, ale dlaczego aż tyle? Ja przyjeżdżam całą skrzynkę na koleżankę. Dzielimy się. Dziękujemy bardzo. I Tunia, najadłaś się już? No to jedz. Dopiero teraz do leśnika. Najlepsza potrawa świata. Aśka! Hello, pozdrawiamy Grodzisk Wielkopolski i Strzelce Krajewskie. Wszystkich?
Wszystkich. Trzymajcie się, hej. Cześć! Jak masz na imię? Alejandro. Alejandro. Bardzo ładnie. Mateusz. Tak. Hej, Alejandro. To jest twoja mama? Która? Asia? Tak. Pozdrów mamy. Hej, Asia. Hej. Piątka. Cześć. To było spotkanie. Iwona, Asia i mały Alejandro. Fajnie jest spotykać naszych za granicą. Ej, chyba są. O. Mateusz. To jest porcja dla Ciebie. Fajnie. Koniom na pewno się lepiej jeździ po piaszczystym, ubitym podłożu, czy takim miękkim niż po asfalcie, bo im się łapy ślizgają.